Dzień dobry. Bardzo serdecznie Was wszystkich witamy. W poniedziałek zaczynamy od pracy. Jak to w poniedziałki? No trzeba do roboty. Słuchajcie, standardowe pytanie, jak już ktoś wbije, chociaż widzę, że kilka osób już jest, czyli jak nas widać, jak nas słychać? Czy jest wszystko ok? Będziemy wdzięczni za odpowiedź. No a my co? Poczekamy jeszcze, myślę, jakieś kilkanaście sekund i będziemy lecieć z tematem, żeby ludzie, którzy będą potem oglądali retransmisję, nie musieli za długo czekać. Tak może tytułem wstępu, no to wspomniałem, że jesteśmy w pracy. Oczywiście, żebyście nie zrozumieli, że ja narzekam, bardzo się z tego cieszę. Pogoda też dzisiaj jest fajna, chociaż pewnie tutaj na tym zbiorniku jesteśmy w Rawie Mazowieckiej. Lepiej chyba by było, gdyby tego słońca nie było, bo tu jest bardzo klarowna woda. Słońce jeszcze dodatkowo prześwietla tą wodę i to tak na nabrania leszczy w tym zbiorniku to z doświadczenia wiem i z tego, co mi tutaj znajomi mówią, to dobrze nie wpływa. Jednak lepiej, jakby było trochę zachmurzone niebo. Patryk Borowiak. O, widzę powtórka z wczoraj. O, cześć Patryku. To dodam na marginesie, że Patryk wczoraj tutaj ze mną w sektorze nawet był, bo byliśmy tutaj na zawodach i Patryk był drugi w sektorze i trzeci chyba w całych zawodach, więc gratulacje. Napiszcie proszę, jak nas słychać, dobra? Czy Adam ma za nisko mikrofon, bo może być go źle słychać, czy jest wszystko ok, ładnie zbiera. Bo z widocznością to powinno być ok, no to mamy praktycznie maksa, jeżeli chodzi o zasięg. Wszystko ok, Michał Biernat, dziękujemy. To dziękujemy. Ja w międzyczasie jeszcze sobie przygotowałem. Nie wiem, ile będziemy dla Was, myślę, że jakieś 30-40 minut, coś około tego i powrócimy do nagrywania filmu. Także jak macie jakieś pytania, o czym chcecie pogadać, to śmiało. Śmiało, niedawno, pod koniec sierpnia była duża prezentacja nowości od Prestona, więc jeśli macie jakieś pytania, to na niektóre będę mógł odpowiedzieć, bo część z tych nowości widziałem. Mam ze sobą nawet podbieraki, mam wędzisko Super AX Super Light, mam wędzisko do nęcenia też tutaj ze sobą, więc jak ktoś by chciał coś o tym sprzęcie się dowiedzieć, zobaczyć jak wygląda, to śmiało pytajcie. Michał Kobus, witam i pozdrawiam. Czy na klasyka już nie będziesz nagrywał filmów? Nie wiem, dlaczego? Na klasyka jest napisane? No. Nie, no będę. Może to chodzi o ostatnie te twoje dwa na twoim kanale, że było o metodzie. Albo w sumie to też się spotykaliśmy na metodzie, nie? Ostatnio. No, to czy na tyczkę było ostatnio? Też na tyczkę, no. tak. Ale no teraz To nagrywamy klasyka. Proszę dać znać, tak, dzisiaj łowimy na klasyka, więc proszę dać znać, czy tu chodzi o mój kanał, czy o Preston Innovations, ale na pewno będę. Klasyk to jest metoda, Słuchajcie, która teraz najbardziej mnie kręci. Klasyk myślę, że będzie rządził na kanale do kolejnych wakacji. Piotr Ingielewicz, witam, pozdrawiam pana Adama i oczywiście pana Michała. Dziękujemy, pozdrawiamy. Cześć Piotrze, pozdrawiamy. No możecie obstawiać, tak jak w tytule. Jaś, okończ leszcz. Co nam się trafi na live? A może nic? Tak, to łowisko teraz tak jakby troszkę ucichło, mam wrażenie. Chociaż ryba wyczyściła przynętę, ja nie widziałem brania. Michał Kobus, ostatnio widziałem metodę, cały czas dlatego pytam. Tak, Michał, bo to wiesz, taki okres wakacyjny. Okres wakacyjny to się generalnie kojarzy z tym metodowym łowieniem, ale myślę, że teraz już powracamy do klasyka i to będzie klasyk dominował tutaj na kanale. Patryk Andrzejewski, witam. Witamy. Dzień dobry. Robert Papuliński, witam. Witamy. Dzień Michał dobry. Kobus, dzięki i pozdrawiam. No dobra, trafić w wodę. Ok.
Muszę wędkę trzymać w ręku, bo jest dosyć duży uciąg. Tą szczytówkę strasznie wygina. Więc muszę cały czas luzuję ją delikatnie, żeby była odpowiednio wygięta. Krzysztof Faliński, cześć i połamania. Cześć, nie dziękujemy. Dobra, stoperek sobie uruchomię. Dobra, nie ma na razie pytań, to możemy zacząć sami, nie? Tak, no prosiłem się, żeby ktoś rozpoczął temat podbieraków, więc może ja o tych podbierakach opowiem. To jeszcze tylko jest pytanie, czy też będzie relacja z Rosnowan z Grand Prix Polski? Na Prestonie nie będzie, u Adama też nie będzie, bo kamery ci padło, nie? Nie, nie będzie u mnie. Być może teraz tą kamerę dzisiaj chyba kurier miał przywieźć z reklamacji, więc być może usiądę i po prostu pogadam, bez żadnych przebitek, bez żadnych, może Michała gdzieś tam poproszę, żeby zdjęcie jakieś wrzucił Jasne, dobry z pomysł. treningów i po prostu porozmawiam o tych zawodach. W ogóle będę chciał, tak mi się wydaje, też podsumować cały cykl Grand Prix Polski, więc być może pod tym kątem, ale jako takiej relacji nie będzie. A to ja Ciebie namówię, żebyś jeszcze nagrał Q&A, bo tam masz masę pytań. No to chyba mnie namówisz, no to tak na taki gadany, to chyba tak. No zobaczymy, czy ta kamera będzie dawać radę, bo muszę przyznać, że ostatnio mi irytowała, bo co chwila mi się wyłączała i to takie było. Patryk Andrzejewski, dzisiaj na klasyka brał jak nigdy. Natka, podbieraki już będą sprzedawać. W sensie, że sprzedaży będą. To pokaż te podbieraki. Słuchajcie, to jest ciekawa rzecz. Preston wypuścił podbieraki. Czekajcie, bo mam rybę. No dobra, to obstawiamy. Właśnie, Obstawiamy. nie mów, co to według Ciebie jest. Chcę poczytać komentarze. Co to według Was jest? Macie do wyboru 3 gatunki. Jaś, okoń albo leszcz. Damian Prusaczyk. Witam panowie, jesteście najlepsi. Dziękujemy. Bardzo miło. Zacząłem mówić o podbierakach. Mamy leszcz, okoń, to będę Ci przerywał. A, to są już. Tak, Krzysztof Faliński leszcz, Marcin Baczewski okoń, Ale Patryk Borowek po robakach to jaś, Patryk Andrzejewski leszcz, Piotr Ingielewicz leszcz. Piotrek ten. Także mamy 3 na leszcze, 1 na lazie, jazia, 1 na okonia. Patryk dobry był po robakach, to ja. Za łatwo idzie. Patryk Andrzejewski, za łatwo idzie. No to zobaczmy. No i po robakach to Jaś. Robert Pudziński krąb. To czekaj, to kto tu ten jaziował? Patryk Borowiak. No Gratulacje. Patryk tutaj chyba dobrze zna to łowisko. Wczoraj, tak jak mówię, był drugi. Taki jazik. I rybę wypuszczam. Założę przynętę, zarzucę i będę dalej gadał o tych podbierakach. Może je uniosę bliżej No, oczka kamery. a jak będzie ryba, to się jeszcze pobawimy w obstawianie. To w sumie było zabawne. Patryk Borowiak, to co wygrałem. No właśnie tu jest problem, no bo nie mamy nic przygotowanego na dzisiaj. To Słuchaj, tak... ale Michał, to kurczę, to właśnie coś się urodziło. Może zróbmy następny jakiś... No, można jakiś przygotować, jakiś tam zestaw takich, no to w sumie dobry pomysł. No. A na razie Patryk to nie wiem, uścisk dłoni prezesa. Dobre słowo, na dzisiaj dobre słowo wystarczy. Tak, Patryku, gratulujemy, bo dobrze wyczułeś to łowisko. A ty pokazywałeś, co ja do koszyka daję, czy tak ogólnie Nie, no ale tu pokazałeś? akurat łapie się w dole kadru, robaki twoje się łapią, takie czerwone. A, kastery. Patryk widział, tak. Ja nie dawałem, Patryk, tych robaków. Kasterki dawałem. Dendro. Trochę zeszło. No dobra, stoper uruchomiony. Trochę tą plecionkę postaram się naprężyć.
Niestety troszkę mi wiatr ją wybrzuszył. To nie jest dobre. Ciekawe, czy będzie branie w ogóle. No ale nic, zostawię. Marcin, witam. Witamy. Dzień dobry. No dobra, przechodzę do podbieraków. Muszę powiedzieć, że ta nowość mnie zaskoczyła. Ja o niej wcześniej nie wiedziałem. Więc jak się dowiedziałem, że będą nowości i będzie podbierak z obręczą węglową, to byłem ciekawy. Tutaj one są dostępne w dwóch opcjach i w dwóch rozmiarach. Rozmiary są takie, jak widzicie. To jest, powiedzmy, taki standardowy rozmiar, najbardziej popularny. Ja nie chcę, to jest chyba 18 cali, tak mi się wydaje. A to jest 16 cali. 16 to ile to będzie? Chyba 40 i 45 cm. Jakbym się pomylił, to przepraszam, ale tak mi się wydaje. Czyli tu mamy tak, dwa rodzaje podbieraka i dwie wielkości. Rodzaj podbieraka to jest rodzaj tej siatki, która jest zastosowana. Jedna to jest podbieraki z siateczką żyłkową, no czyli taką, którą ja najbardziej sobie cenię do łowienia klasykiem, gdzie się łowi takie ryby jak płoć, leszcz, jaś, krąb, więc takie najbardziej popularne. Naprawdę bardzo lekka jest ta obręcz. Ja starałem się porównać, wziąć do ręki tą obręcz, która była poprzednio i tą węglową i jest wyczuwalna różnica w ręku. Nie wiem, jaka to jest masa, ile to jest gramów różnicy pomiędzy tymi obręczami, ale jest naprawdę leciutka, zgrabniutka obręcz. Nie wiem, czy to będzie widać, jak zbliżysz. Czekaj, bo zaciąłem rybę następną. To obstawiamy. Leszcz, jaś albo okoń. A ja w międzyczasie tak, Łukasz Westfal, witam, kiedy test zanęt Sonu Natural. To byśmy już, kurde, test robili, nie? Czy nie? Czy nie Nie, pokazywaliśmy chyba na jeszcze? filmie nic tam nie... No, dzisiaj na przykład. Dzisiaj, tak. Dzisiaj mam zanętę Są Natural Deepwater wymieszaną z nową zanętą Hemp and Coriander. To jest ta zanęta DM do Federa. Bardzo fajna mieszanka. Ją dodatkowo tutaj, jak Michał robił zbliżenie, to niech Was nie zmyli kolor tej mieszanki, bo ona oryginalnie miałaby... No i co mamy tam? Tak, ale tu mamy tylko jedną osobę chętną. Napisała, że leszcz, Robert Papuziński. No, niestety nie leszcz. My też nad tym ubolewamy. Generalnie, że to nie leszcz. Jaś, kolejny jaś. No ale cały czas czekam i pracuję, żeby wziął leszcz. Więc o czym, Michał? O tych zanętach gadaliśmy. Niech Was nie zmyli kolor tej zanęty, bo ja troszkę dodałem tutaj barwnika. Troszkę czarnego i brązowego barwnika tutaj dosypałem. Dlatego ta zanęta ma taki ciemnobrązowy kolor czekoladowy. A ja jeszcze dodam od siebie, że mamy aktualnie kilkadziesiąt osób na live, więc jak tam klikniecie tam łapkę w górę pod tym live'em, to będziemy mega wdzięczni, bo to zawsze gdzieś tam pomaga, żeby ten live poszedł dalej i jeszcze dalej. I za chwilę powrócimy do podbieraków. Tu ruch dzisiaj jak na pigalakach. Koło Warszawy to nie mów jak na pigalakach. Tak się nie mówi? No bo U w mnie na Warszawie, północy się tak w Warszawie to jest takie tak zwany pigalak. Okej. No i tam takie panie stoją. Dobra, okej. No, u mnie na północy się tak mówi. No to wiesz, no to kwestia komu, z czym się co kojarzy. Nie? Tak będziesz o tych podbierakach jeszcze mówił, to tu mamy pytanie od Roberta Papuzińskiego. Jaka lepsza siatka gumowa czy żyłkowa? To zależy do czego kto będzie, co potrzebuje. Jeżeli ja łowię Dobra, może inaczej zacznę. Według mnie siatka powinna pełnić kilka funkcji. Po pierwsze musi być lekka, bo wiadomo, używamy sztycy kilkumetrowej, więc siła razy ramię, tak? To wiadomo, bardziej odczujemy... Znowu jakieś dziubnięcie było. Chyba za wcześnie.
bardziej odczujemy ciężką obręcz na długiej sztycy niż tą lekką, więc ja staram się wybierać po pierwsze lekkie obręcze i najlżejszą siatką to jest siatka właśnie żyłkowa, no bo ta siateczka jest lekka. Jak już są siatki materiałowe i jeszcze dodatkowo ogumowane, no to one są cięższe, więc ja do federa klasycznego czy do spławika, jak łowiłem na spławik, no to wybierałem pod obręcze żyłkowe. To do większości łowienia. Jedynie jak są karpie i karasie, to nie lubię obręczy żyłkowej, bo one się zaczepiają płetwami o te oczka i ciężko jest je później wyhaczyć z takiej siatki. Natomiast do łowienia na metodę, no wiadomo, na metodę łowi się najczęściej karpie, karasie, liny, no zdarzają się też leszcze, ale te karpie i karasie najczęściej, no to są ryby, które mają taki tarkowaty, ostry, pierwszy promień płetwy grzbietowej i jeszcze te piersiowe płetwy też mają takie ostre i one potrafią się gdzieś zaczepiać o podbierak, dlatego są no inne rodzaje siatki i też dlatego są te siatki ogumowane, no bo one są najbardziej przyjazne rybie, bo one są gładkie, ryby nie ocierają się o te siatki, więc co kto lubi. Ja do klasyka wybieram żyłkową, gdy łowię karasie, karpie, no to wtedy albo taką materiałową, albo jeszcze dodatkowo ogumowaną, więc mam nadzieję, że pomogło. A jaki rozmiar czaszy, dopytuje Marcin Baczewski? Jaki rozmiar czaszy? Zobaczcie, dzisiaj dostałem od Michała, Michał przywiózł te podbieraki, więc myślałem, że założę sobie ten żyłkowy. Ale jak zobaczyłem, że ten żyłkowy jest w rozmiarze najmniejszym, czyli 40 cm, to no moja dusza taka łatwowierna pomyślała, że to będzie za mały podbierak na te duże leszcze, które będą dzisiaj brały, więc wybrałem poprzedni model, który miałem. Natomiast stosuję oba modele, obie wielkości, te 16-18 cali, bo... Przeszkadzam? Nie, jest ryba, ale będę holował ją powolutku. Obie wielkości, bo jak są większe ryby, to po prostu stosuję większy podbierak, jak są mniejsze, to stosuję ten mniejszy. Pierwsza sprawa to jest to, co mówiłem wcześniej, że dbam o to, żeby podbierak był jak najlżejszy, a po drugie, no jak łowi się mniejsze ryby, no to ta obręcz duża jest niepotrzebna, ona przeważnie większa obręcz jest głębsza, więc trzeba głębiej po tą rybę sięgać. Jak się podbiera jakieś, nie wiem, płotki, nieduże leszczyki, no to wygodniej się to robi, tak samo wygodniej się w wodzie operuje takim mniejszym, sprytnym podbieraczkiem, więc wielkość obręczy trzeba dobrać do wielkości łowionych ryb. Ja na klasyka używam 16-18 cali, na metodę 18 rzadko, przeważnie 20. To myślę, że 20 cali to jest taki najczęstszy, który używam na metodę. Co tu mamy? Następny jazik. Pięknie się zabrał. Pewnie na tej jazie to dobre by były pinki, ale cały czas mam nadzieję, że jakieś leszcze mnie tu odwiedzą, więc troszkę się męczę z tą ochotką. Tutaj PW4447 pyta, mam żyłkowy podbierak i walczę z zaczepionym o siatkę hakiem po każdym podebraniu ryby. Oczywiście hak z zadziorem. Jakiś patent? Żyłkowy podbierak i się haczyk haczy? To ja, To jak napisane. kurczę, to... No rzeczywiście w podbierakach bardzo często występuje ten problem, że haczyk gdzieś tam się zaczepia, ale ja w żyłkowym podbieraku, powiem szczerze, dla mnie to jest najbardziej przyjazny podbierak, no bo żyłkowy podbierak no nie ma gdzie się tam zaczepić, chyba że to jest taki z takiej plecionej, kurczę, nie wiem jak to nazwać, że ta Są żyłka takie, tak nie? jakby jest materiałem, to znaczy nitką, z której jest uszyty ten podbierak. No, aż Są takie, bo tu zobacz, no tu nie ma jakby, nie ma jak nawet. Czekaj, ja zarzucę i zaraz zaprezentuję, co mam na myśli, może my źle zrozumieliśmy. Robert Papuziński, bardzo czysta woda. No.
Tak, tutaj woda jest bardzo klarowna. Ja tu rozmawiałem z takim znajomym Markiem, który no, zna bardzo dobrze to łowisko, jest z miejscowego koła. To Marek mi mówił, że tu jest dużo jakichś ślimaków i myślę, że te małże, które tutaj zamieszkują to łowisko, to one filtrują bardzo dobrze tą wodę, dlatego taka jest klarowna. Słuchajcie, w międzyczasie jeszcze taka mała autoreklama. Kto jeszcze nie widział filmu z piątku o dużych karpiach 10+ na tyczkę blisko brzegu, to zapraszamy. Taka fajna odskocznia od metody i od klasyka. Myślę, że dosyć ciekawy materiał. I mogę Wam zdradzić, że w piątek ruszamy z kolejnym konkursem i do wygrania będzie kolejna wędka z serii Dura. Popatrz, Michał, weź tutaj blisko. No to jest podbierak, albo poczekaj, wezmę ten nowy. Będzie mi wygodniej, nie będę tak się nachylał. Ty się będziesz musiał nachylać. No mamy podbierak żyłkowy. Tutaj mam haczyk. To jest haczyk numer 14 z zadziorem. Więc nawet jeżeli się zdarzy, że tam, bo przeważnie haczyk jest w pyszczku ryby, nawet jak się zdarzy, że on się gdzieś tam, powiedzmy, zaczepi za ten podbierak, to w bardzo łatwy sposób ten haczyk po prostu trzeba złapać i się go wyjmuje. Więc on tak jakby to nie jest problem, bo Nie wbija się tam. tak, bo haczyk z żyłką robi coś takiego, nie? Gorzej jest, jak jest, ja nie będę tutaj prezentował, bo tu jest taki właśnie materiałowy podbierak. Jak ten haczyk wbił się tutaj w ten materiał, no to rzeczywiście byłby problem. Oj, przepraszam, a jeszcze mi tu, kurczę, no. I kaszel, i branie, i spudłowane branie. Wojtek Pokoszyński. Witam panowie, widzę, że ciężko pracujecie. Jak zawsze pozdrawiam serdecznie Połamania. Cześć Wojtek, dzięki. Cześć Wojtku, dziękujemy, ale tak ciężko jak Ty na pewno nie pracujemy. To fakt. Myślę, że Wojtek ciężej od nas pracuje. Marcin, witam. Jak można w kilku słowach, jaką wędkę i kołowrotek polecasz do metody na odległość 60-70 metrów? To zależy, jakim kto dysponuje budżetem. Takim wyborem numer 1 dla mnie to byłoby wędzisko Supera X do 60 gramów. To jest to wędzisko, tylko ono kosztuje, z tego co się orientuję, nie wiem, ponad 1000 zł. Ty się orientujesz, Michał? ile No, Supera ponad X? 1000. Więc to jest taka no, górna puła, ale wędka jest świetna. To jakbym miał wybrać 60-70 metrów, tak? Mhm. To bym wybrał to wędzisko Supera X. Jeżeli budżet jest mniejszy, no to można wybrać spośród dwóch wędzisk. Pierwsze to jest Monster X 360, a drugie to jest Ignition. Ignition? Jak ta nowa seria się Dura. Dura Carp, też 360, tam chyba jest też 360 w tej serii. 12 stóp. Jest, no. To te dwa wędziska bym polecał. Różnica jest taka, że wędzisko Monster X jest wędziskiem dwuelementowym, natomiast Dura jest trzyelementowe. Więc jeżeli ktoś ma ograniczone miejsce w pokrowcu, nie może na długich wędzisk przewozić, tak jak no wędziska 360 składane na pół, no to mają ponad pewnie około 190 cm, 180 parę na pewno muszą mieć. Więc jak ktoś ma taki długi pokrowiec i lubi takie długie wędki wozić, no to chyba bym Monstera wybrał, Monster X. A jak nie, to właśnie to wędzisko Dura. Także mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Podbieraki odkładam, bo chyba już nie będą To jest. potrzebne. Dobra, wyzeruję sobie stoperek. Muszę wędkę pilnować, trzymać w ręku, bo te brania teraz było w sumie chyba najładniejsze branie ze wszystkich, jakie miałem, więc byłem przekonany, że ta ryba jest, bo... Marcin jeszcze dopytuje kołowrotek, bo tam jeszcze było pytanie. A, jeszcze kołowrotek, tak? No. No to też myślę, że to zależy od budżetu. Ja jakbym sobie taki zestaw... Inaczej, jak ja łowię na takim dystansie, to wybieram kołowrotek Centris SD. Więc dla mnie takim idealnym zestawem by była Supera X do 60 gramów 360 i Centris SD największy 520. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest no, dosyć duży wydatek, dlatego ewentualnie no, można albo spróbować kołowrotek Magnitude, który jest, no on podobnie wygląda jak Centris,
jest tańszy, ale też wielkość 520. Ewentualnie Extremity to jest ten, który mam też 520 albo nawet i 620, któryś z tych modeli. Na pewno unikałbym kołowrotków mniejszych niż 520. To tyle. Wyczerpane. No dobra, Michał, to jeszcze podsumowując te zgadywanki ryb, to my musimy, kurczę, coś wymyślić, żeby taką zabawę dodatkową podczas live'a Trzeba by tak uruchamiać. zrobić. No. Dla śmiechu chociaż, nie? Żeby coś... Weź to Ja myślę, że te nagrody nie muszą być jakoś takie... Nie, tak. Tylko weź to, nie potem, wiadomo jak- weź to potem wysyłaj. No, rozumiem. No, dobra. Nie, to trzeba będzie ogłosić przed i niech się zbierają za plecami ludzie i od razu będziemy rozdawać. No jasne. Marcin odpisuje, myślałem nad Extremity, dzięki. No Extremity to jest taki... Kurczę, nawet chyba ludzie z Prestona nazywają go, że to jest taki wół roboczy. To jest kołowrotek po prostu stworzony do ciężkiej pracy. Fiderasiewicz, cześć, nigdy nie byłem od tej strony. Daleko jest to miejsce od jakiegoś parkingu? Do zobaczenia na Wilczej, pozdrawiam. To kawałek, nie? No jest kawałek. Jest. Ile tutaj myślę, że No, ty powiedziałeś 300 metrów, ja myślę, że więcej. więcej niż No. 300? No to może 400 metrów tutaj. Mhm. Jeden parking jest tam, to jest około 400 metrów, tam daleko jak te brzuski są, z tego co się orientuję, to jest drugi parking. Więc to jest chyba dosyć daleko. 2 razy szedłem, bo zapomniałem butów, więc daleko. No i do zobaczenia na Wilczej, mam nadzieję, że przyjadę. O co masz na Wilczej? Finał Robinsona, myślę, że o tym finał mowa Robinsona. jest. No fakt. 2 tygodnie i... No cisza, było to branie, nie spudłowałem to branie, były ochotki objedzone i cisza, nic się nie dzieje. Kamil Wesołowski, witam. Jak długie przypony stosujesz? Kamilu, zobacz, to jest praktycznie moje jedyne pudełko z przyponami, które używam. Tutaj jeszcze są. Ja przypony przechowuję na takich krążkach. Zamykam to później w pudełku i tak przewożę. Ja nie mam, zresztą jak widzieliście jakieś moje filmy, to za mną nie ma, nie wiem, 10 skrzynek, iluś tam pudełek. Michał może to potwierdzić. Potwierdzam. Mam jeszcze jedno takie pudełeczko, natomiast to jest do jakichś specjalnych zastosowań, ale 99% z moich wędkarskich wypraw to mieszczę się w tym pudełeczku, a tak naprawdę tylko w tym jednym rządku. Bo najczęściej łowię na haczyki N20. Pytanie było, jak długie przypony. Na tych krążkach wiążę, zresztą to będzie pewnie gdzieś, o tu będzie widoczne. Metrowy, nie? Tak, metrowe przypony, jak one mają około metra, bo jak ja zawiążę przypon, biorę haczyk w palce, sobie przykładam tutaj i to jest mniej więcej metr. Robię pętelkę, zawijam, jakbym miał w skrzynce, no to bym musiał dokładnie każdy przypon odmierzać, żeby on się na tych pinach dobrze trzymał, żeby nie był za bardzo napięty albo żeby nie był za luźny i nie spadał. Zaleta utrzymania na krążkach jest taka, że zaczepiam za kolejną pętelkę, nawijam i mam. Jeżeli przyjeżdżam nad wodę i chcę wędkować, no to ten przypon za każdym razem muszę sobie skrócić. To jest tak jakby ten metrowy przypon to jest wyjściowa długość, ale podczas łowienia na feeder przeważnie jest czas, żeby ten przypon skrócić, no bo jeżeli chcę coś zmienić, zestaw jest zarzucony, mogę ten przypon sobie odwinąć. Tutaj może to słabo widać, bo mam tą półkę troszkę ubrudzoną, ale tutaj na tej półce tutaj jest miarka, tu mam 0, tutaj mam 80, więc po prostu sobie odmierzam długość przyponu, jaka jest mi potrzebna, zawiązuję odpowiedniej długości przypon, zaczepiam sobie za piankę haczykiem, o tu nawet chyba jakiś sobie, popatrzcie, wisi, o nawet 2 wiszą, o i mam już zapasowy przypon. Najczęściej staram się używać tych przyponów jak najkrótszych. Najkrótszy przypon, jaki dopuszczają przepisy na zawodach federowych, takie jakieś poważne zawody,
gdzie jest, nie wiem, na Mistrzostwach Świata, czy na Mistrzostwach Polski, czy na Grand Prix Polski, Mistrzostwach Okręgu, czy zawodach okręgowych, no to tam jest określona odległość, to może nie jest odległość, długość przyponu, ale to się wiąże z długością przyponu, odległość od dołu koszyczka do haczyka. I to jest 50 cm. No więc staram się zawiązywać takie przypony od 50 cm w górę. Dzisiaj na przykład teraz łowię 60 cm przyponem. Zdarza mi się, że staram się, żeby ten przypon był jak najkrótszy, żeby miał jak najszybszą sygnalizację. Jeśli uznam, że sygnalizacja jest za szybka, bo na przykład, nie wiem, mam jakieś branie, nie mogę zaciąć ryby, no to wtedy wydłużam ten przypon, żeby ta ryba miała troszkę więcej czasu na pewne pobranie przynęty. No także tym się kieruję. Nie ma takiej jednej długości, na którą łowię. Dlatego też mam te przypony metrowe, żeby nie było tak, że zawiązasz sobie wszystkie 50 cm i wszędzie wydłużyć przypon, a ja nie mam takiego przyponu. Dlatego wiążę metrowe, bo dłuższe zawsze mogę skrócić. Filip Janosza-Kisielewski. Jaka jest druga siatka ta czarna? W sensie to jest materiałowa, nie? Tak, to jest, ja zwinę zestaw, zarzucę, zaraz ją pokażę. To jest taka materiałowa, no powiedziałbym bardziej karpiowa siatka. To jest da się jeszcze, jak zanim zawiniesz, rzucisz. Mhm. Pron Rolnictwo. Witam, jakiej wędki używasz pod klasyka? Dokładny model. Kurczę, było branie, widzisz, nie widziałem tego brania. Zanim zarzucę? Nie, no, znaczy, no to Mogę robić taki sobie, model, bo tak. myślałem, No. że ty chcesz coś... Nie. Ja bardzo lubię wędziska z serii Supera X, bo o klasyku mówimy, tak? Jakiej wędki używasz pod klasyka? Dokładny model. Kurczę, no nie mam jednej wędki, bo ja długość wędki i model tej wędki dopasowuję do warunków. No, raz łowię klasykiem, nie wiem, 10 metrów od brzegu, no to na takie łowienie najczęściej używam wędziska Super Light. Do tej pory używałem Supera SL. Teraz no jeszcze ich nie mam, ale przypuszczam, że jak się pojawią, no to będę używał właśnie tego modelu Supera X Super Light. Jeżeli łowię, nie wiem, od 20 powiedzmy 5 metra do 35, może nawet nieraz 40, to wybieram wędzisko Supera X 11-stopowe. Na większy dystans 12-stopowe, czyli 3,60, też Supera X do 60 gramów. A jak już trzeba zarzucać dalej zestaw niż, no powiedzmy te 50 metrów, trzeba to robić celnie, no to wtedy już trzeba sięgnąć po jakieś mocniejsze kije. No. Więc tych mocniejszych też kilka używam, ale ja najbardziej lubię wędki Supera X. Nawet ostatnio ktoś się mnie pytał właśnie o wędki Ascension, też bardzo fajne wędziska, ale mnie bardziej leżą te Supera X. Dobra, zanim powrócimy do tej siatki. Zelex, dzień dobry. Czy jest w planach na następny rok nowy fotel od Prestona? Zelex, nawet gdybyśmy wiedzieli, to niestety nie możemy takich rzeczy mówić, ale nie wiemy. To jest wszystko trzymane w ścisłej tajemnicy. Ale tak jak pokazały poprzednie lata, no gdzieś tam Preston potrafi zaskoczyć, więc myślę, że przyszły rok będzie również obfitował w jakieś fajne nowości. Powiedz tą siatkę. Dobrze, już pokazuję, poczekaj, napnę żyłkę, bo kurczę, ja muszę być tu czujny. Powiem Wam, że te brania, przez to, że jest szczytówka wygięta, no to ja muszę być naprawdę czujny tutaj. O, to jest siatka tej wielkości. Kurczę, jak ja bym ją określił, no. To nie jest taka typowo karpiowy podbierak, bo one też występują w rozmiarze 16, chyba 18 cali, więc jak na karpiowy podbierak to trochę za mała ta obręcz. Ale bym powiedział, że to jest... Ja bym ją na karpie, na karasie użył tej obręczy. Jak takie karpie by były powiedzmy do tych 4 kg, to śmiało myślę, że to będzie dobra obręcz. Ewentualnie zastanowiłbym się, jakbym łowił... No tym razem zaciąłem. To będzie jedna z ostatnich ryb na live, więc możecie jeszcze raz obstawić, czy to jest jaś, okoń czy leszcz. Ja już chyba wiem. Ja bym się jedynie z tą siatką zastanowił, jakbym łowił na metodę. Ja lubię do metody stosować takie podbieraki, które mają dno podbieraka z bardzo drobnej siatki. Chodzi o to, że jak się podbierze rybę i ta ryba gdzieś ma tutaj haczyk i wisi przynęta na włosie, żeby nie było takiej sytuacji, że ten włos
ten włos z tą przynętą wpadnie w siatkę, ryba szarpnie pyskiem i urwie włos. No bo wtedy trzeba zmieniać przypon. No co jest na prywatnym łowieniu to nie ma znaczenia, ale na zawodach no trzeba wymienić przypon, więc to jest strata czasu. Dlatego wolę takie podbieraki, ale to na karpie myślę, że bym użył. Bardzo lekki, fajny podbierak. Mamy 2 głosy na leszcza, 2 głosy na jazie. Ja już widzę i wiem. Dobra, słuchajcie, my powoli będziemy kończyć, ale są jeszcze pytania, więc na pewno teraz na nie odpowiemy. Mamy tak. Karol Makow pyta, witam Panie Adamie, co wczoraj nie zagrało na Rawie na Tatarze? Co Wiesz, wczoraj nie zagrało? No, ja myślę, że kilka rzeczy miało decydujące znaczenie. Po pierwsze wędkarz. To myślę, że głównie nie zagrało. Ja jadąc tutaj na te zawody chciałem sobie sprawdzić zanętę. Chciałem łowić daleko, chciałem sobie taki trening dystansowy zrobić. No i niestety to był błąd. Postawiłem na 70 metrów, drugi dystans sobie zrobiłem 30 metrów, tak jakby pominąłem dystans pomiędzy, a myślę, że taki dystans właśnie pomiędzy byłby lepszy. To 70 metrów, pewnie tam by były jakieś leszcze, pewnie one tam żyją, bo ja to tak łowiłem na takich dystansach. Z tym, że no wczoraj była taka pogoda, że no ja nie byłem w stanie powtarzalnie, celnie zarzucać w to miejsce, dlatego trochę przegrałem z warunkami fizycznymi, z warunkami atmosferycznymi. Wiatr był na tyle silny, że nawet jak koszyk poleciał w dobrym kierunku, no to on spadał troszkę bliżej, bo ten wiatr go dopychał, ściągał plecionka się wybrzuszała, więc to łowienie takie nie było dokładne. Tam dużo czasu straciłem. Druga sprawa, ten bliższy dystans. Miałem moment, że tam przyszły te jazie. Ja zacząłem 2 dosyć szybko złowiłem, a później nie mogłem tego jazia złowić. Ja nie wiem, o co tam tym jaziom chodziło. Miałem jeszcze chyba z 5 czy 6, a może nawet 7 brań. I to niektóre brania takie były, że zabierało kija. No nie wiem, nie zacinałem tych ryb, więc no nie wiem, o co chodziło z tymi jaziami. No ale to i tak nadal było bardzo daleko do zwycięzcy. Więc myślę, że brak tego środkowego dystansu. Nie wiem, mnie też się wydaje, że brak jokersa. No ja nie miałem wczoraj na zawodach, byłem bez jokersa. Miałem co prawda ochotkę haczykową, miałem kastery, dendrobeny, ale jakoś myślę, że no jokers to jest taka przynęta, którą przynajmniej te polskie leszcze one lubią. To jest no wielokrotnie jakieś inne przynęty powodują, że leszcze dobrze żerują, ale mam wrażenie, że jokers to jest taka przynęta, która chociażby na starcie ona dobrze je tam pobudza, jak one już wpadną powiedzmy w taki rytm żerowania, no to wtedy te grubsze przynęty też mogą dawać radę. No nieraz jest tak, że trzeba koniecznie dawać grubsze przynęty, ale takie, no nie wiem, nie miałem tego jokersa, może zwalam tylko na tego jokersa, że to jokers, ale takie mam poczucie, Dobra, że jest to też miało duży wpływ. kolejne pytanie, też w sumie konkretne. Prodrolnictwo. Jaki Pan Adam ma podbierak oraz sztyce? No tutaj mam starszy model żyłkowego podbieraka Prestona. Nylon Osy Landing atakują. Net, ja nie pamiętam jak to się nazywa. Być może. To jest ta większa obręcz, a sztyca to jest Response Ultra. To jest no, najwyższy model tych nowych sztyc. Response. Super. Mamy jeszcze pytanie od Marcina Baczewskiego, czyli czy Supera SL 11 stóp będzie dobrym kijem do łowienia klasykiem na zawodach na dystansie 25-30 metrów? Idealnym. Supera SL 11 stóp, tak? No. Super. To jest świetny kij. Ja nie wiem, jakie ryby tam będą brały, jak ciężkie koszyczki. Oczywiście nie mówimy o rzece, no bo Super SL to jest super light, to jest kijek taki do łowienia raczej delikatnego niż mocnego, ale mimo wszystko to jest i tak mocna wędka, więc nawet jakby tam, nie wiem, leszcze po 2 kg brały, to się w ogóle nie ma czym przejmować. Tylko chodzi o to, żeby koszyczków zbyt ciężkich nie stosować, żeby tam nie założyć jakiejś 50. Ale do normalnego łowienia kanałowego, czy takiego na zbiornikach, to nie znam lepszej wędki.
Zelex pyta, a jakby pan miał porównać krzesło Prestona Absolute i krzesło Kuzo Quantum, bo to chyba dwa najlepsze fotele i stoję przed dylematem, który wybrać. Mówisz Kurczę, na no Kuzo? jestem trochę w niezręcznej sytuacji, bo no, jestem... Ale siedziałeś na Kuzo? Na Quantumie nie siedziałem. Kiedyś używałem Kuzo innego. Jeszcze znam właściciela Kuzo. Bardzo go serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie oglądał. Bardzo sympatyczny, miły człowiek. No nie mogę takich rzeczy robić jak porównywanie. Tym bardziej, że ja tego Kuzo Quantum nie widziałem. No Absolut 36, świetny fotel. Łowiłem na nim. Co prawda go nie mam, ale Michał kiedyś mi przywiózł i żeśmy Robiliśmy nawet... film, no. Tak, film o tym zrobili i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym fotelem. Ja tam wspomniałem, opisałem ten fotel, jakie ma zalety według mnie, jakie ma wady, na to też zwróciłem uwagę, więc no jedynie o tym fotelu mogę się wypowiadać, a o innych fotelach ani źle, ani dobrze nie będę mówił. No i dobra, powoli kończymy. Karol Makow, obserwowałem pana jako widz, tym razem nie mogłem łowić wczoraj. A że pan wczoraj obserwował tak, jako widz, tak? Tak, tak. Kurczę, no to przepraszam, że zbyt wielu emocji u mnie na stanowisku nie było, może kiedyś będzie lepiej. Niestety, no to chyba była jedna z najgorszych tur, jakie miałem w tym roku, tak bym powiedział. I ostatnie pytanie, a jaki kołowrotek do Supera SL 11? Zaproponuję dwa, w zależności od budżetu. Chociaż nie jeden, Extremity 520. Teraz nowe Extremity będą Extremity SD, tak? Mhm. No to myślę, że to będzie świetny kołowrotek. Tylko nie ten mniejszy, nie 400, tylko 500 polecam. Tu jeszcze Feeder EU Team zadał pytanie, tylko że nie jesteś w stanie na to odpowiedzieć, no ale wysyła znak zapytania. Mam pytanie, wczoraj mi zalał się samochód ze sprzętem wędkarskim, czy dostanę odszkodowanie? Nie wiemy. Kurczę, to trzeba raczej zapytać Ubezpieczycielni. ubezpieczyciela, czy to obejmuje. Czy to obejmuje, czy tam jakieś dodatkowe te... Naprawdę. Nie jesteśmy w stanie pomóc i współczujemy. Dobra, dziękujemy bardzo za aktywność, za te 40 parę minut live'a. Ile? No, zaciało. To 40 szybko leci. parę minut? No. Ojej. No dobra, słuchajcie, bardzo dziękuję, że byliście, że pytaliście, że zgadywaliście. Ja Michała podkręcę, żeby na następnych live'ach zrobić jakieś takie zabawy. Zastanawiam się, jak z nagrodami rozegrać, ale to jeszcze pomyślimy nad tym. Dobra, Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. trzymajcie się. Na razie.